To jest Kwadrans na angielski, lekcja 85. Good morning, guys. Hi, everybody. I sure hope you're not hungry. W dzisiejszej lekcji lepiej nie słuchać na głodnego, bo będziemy rozmawiali o gotowaniu. No, prawie o gotowaniu. Dziś jedynie zrobimy sobie bazę, a za tydzień coś razem upichcimy. Aniu, are you ready? I sure am. Let's begin. Przypominamy, że widzimy się w czwartek 30 stycznia o godzinie 18:30 w trakcie podsumowania roku 2019. A teraz do powtórki. W zeszłym odcinku, który cieszy się niesamowitą popularnością, rozmawialiśmy o zwierzętach domowych. Aniu, i ty, drogi słuchaczu, czy pamiętasz, jak powiedzieć rasa? Breed. Nice. A jak powiemy, że wyprowadzić psa na spacer? Zabrać... Take. Good. Na spacer? For a walk. Good job. Take for a walk. A jak powiemy, że głaszczemy? No, psa czy kota głaskać. Absolutnie nie jestem przygotowana. Podpowiedź było tak samo jak zwierzak domowy. To ten sam wyraz. Pet. Good job. Pet. I jeszcze mieliśmy w twojej wypowiedzi taką ładną frazę, szczerze mówiąc. To be honest. Nice. You remembered that one. Good job. Dziś omówimy nieco techniczny temat, czyli zajmiemy się rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Ale aby go wam uprzyjemnić, a może lepiej powiedzieć osłodzić, omówimy go wykorzystując do tego temat zasugerowany przez naszą słuchaczkę Magdę, czyli gotowanie. Dziękujemy ci, Magdo, za tę sugestię, jak i wszystkim innym słuchaczom, którzy nadesłali swoje propozycje. Było ich naprawdę dużo i wszystkie były genialne. I zanim zaczniemy, to przypominamy wam o tym, żebyście z nami powtarzali. Tak. Ania nie jest tylko tutaj, żeby dotrzymać... Towarzystwa Szymonowi. Towarzystwa Szymonowi jest bardzo ważną częścią naszego podcastu, bo powtarza razem z wami. Także gorąco zachęcamy i przypominamy. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. To jest temat, który nam się nawijał wielokrotnie, prawda? W trakcie odcinka. Tak, myślę, że jakoś tak pobocznie zawsze gdzieś tam wspominaliśmy o tym. Tak, to czas wreszcie się z nim rozliczyć. Po pierwsze, rzeczy niepoliczalne, czy rzeczowniki niepoliczalne, to będą przede wszystkim abstrakcje, takie rzeczy typu miłość, przyjaźń, coś, czego nie możemy dotknąć bądź zobaczyć, love, friendship, wszelkiego rodzaju substancje. To jest bardzo ważna kategoria, czyli rzeczy, do których policzenia potrzebujemy szklanki, butelki pojemnika, paczki, pudełka albo łyżki. Okej. Na przykład? Na przykład milk. Milk. Yeah, sure. Milk uncountable. Tak, nie możemy chwycić mleka. I tak to trzeba sobie zawsze o tym myśleć, że jeżeli nie możemy tego złapać w rączkę i policzyć, to się nie da. Ale oczywiście wszelkie substancje sypkie też będą niepoliczalne, czyli sugar. Flour. Flour. What is flour? Mąka. Mąka, great. Can you repeat that? No bo o gotowaniu temat, więc milk, sugar, no i teraz flour. Od początku. Okej. Milk. Milk, good. Sugar. Sugar and? Flour. Flower. Czy ten wyraz wymawia się dokładnie tak samo jak wyraz kwiat? Tak. Dokładnie tak samo jak wyraz kwiat. Ale chyba też niepoliczalny jest chleb. Zgadza się. Chleb, czyli bread. 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 Też będzie rzeczownikiem niepoliczalnym. Bo pamiętam, że policzalny to jest loaf of bread, czyli bochenek chleba, nie? Loaf of bread. Yeah, great job. Zgadza się. Chleb w angielskim też będzie substancją. Mimo tego, że ma kształt. Mimo tego, że ma kształt i jakby, ale załóżmy, że jako to ciasto, trochę trzeba przestawić swoje myślenie na to brytyjskie. Nie wszystkie te rzeczy będą takie oczywiste. Inną nieoczywistością, jeżeli chodzi o rzeczy niepoliczalne, będzie wyraz furniture. 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 Czyli? Meble. Meble. Wyraz, który już mieliśmy. Ale po polsku mamy
Po prostu mebel. Mebel i meble. Po angielsku mamy furniture. Zatem, co się z tym wiąże troszkę? Dla nas najważniejsze dzisiaj będzie to, że będziemy pytać o rzeczy niepoliczalne. How much? How much? How much? How much? I pytanie to zapewne pamiętamy z odcinku chociażby o pieniądzach, tak. Prawda? Albo o cenach w restauracji. Nie? How much is it? How much is the bill? Tak, więc o wszystkie rzeczy niepoliczalne będziemy mówić much. Z nieoczywistych rzeczy niepoliczalnych będzie też to wyraz information. 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 Super, czyli informacja. Tak. Jest ona niepoliczalna. I kolejny advice. 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 Wyraz ten oznacza? Rada. Rada, good job. I to jest bardzo nieintuicyjny i często popełniany błąd przez nas, Polaków, bo my chcemy dać radę, czyli give an advice, czy one advice, a nie możemy jej policzyć po angielsku. Więc po angielsku, jeżeli chcemy dać komuś jedną radę, to musimy powiedzieć a piece of advice. A piece of advice. Piece of advice. Piece of advice, ale śmieszne. Czyli kawałek, wycinek rady. Dam ci tylko wycinek rady. No bo jest niepoliczalna. Musimy użyć takiej konstrukcji. Alright. Inne rzeczy oczywiste już, jeżeli chodzi o niepoliczalność, to będą właśnie pieniążki, czas, time oraz przestrzeń, space. Czyli jak dużo masz tu wolnej przestrzeni, to będzie how much space do you have. Okej. I jakie są następstwa rzeczy niepoliczalnych? Wiemy już, że musimy użyć much. Tak. I jeżeli czegoś nie da się policzyć, to czego nie możemy użyć przed takim rzeczownikiem? Albo n. Wyśmienicie. Chciałam powiedzieć zaimka nieokreślonego, ale... O, tak. Nie możemy użyć albo en, no bo one, kiedyś mówiliśmy, że one oznaczają mniej więcej jeden. Że to jest jedna rzecz. A dog, I have a dog. Mam psa, jednego w domyśle psa. Więc pamiętajmy, przed rzeczami typu furniture, bread, milk. Jak była mąka? Flour. Nie możemy użyć a flour. Okay? No chyba, że na przykład mówicie loaf of bread, to mówicie a loaf of bread. Tak, jeżeli możemy to zaklasyfikować, czy jak mówimy szklankę mąki, to mówimy wtedy już a glass of flour. Dokładnie tak, a glass of flour, czy częściej się używa cup. Cup of flour. A cup of flour, czyli szklanki, filiżanki, tak? A cup kubka, of flour. Kubka. W przepisach tak właśnie będzie, czyli tam a cup. A propos różnych miarek, to dodamy sobie jeszcze dwa wyrażenia służące do mierzenia właśnie. Pierwszy z nich to będzie teaspoon. I co to może być? Taka mała łyżeczka. Tak. U nas się, tak jak do herbaty łyżeczka. Do herbaty łyżeczka. A ta większa, jej odpowiednik to będzie tablespoon. Super. I w przepisach kulinarnych te wyrazy będą często skracane do TSPN oraz TBSPN. Sprawdźcie sobie w notatkach dokładnie, jak to wygląda. No dobrze. No właśnie, przecież mamy mówić o gotowaniu. Jak będzie przepis? Recipe. Good job. Recipe. Can you repeat that? Recipe. Good. Yeah, recipe. Good. I need a recipe. Potrzebuję do tego przepisu. Alright. No a co z policzalnymi? Tak jak po polsku, są w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej. Tak jest. Możemy dodać to s, no chyba, że są jakieś nieregularne. Jak ostatnio mieliśmy wyraz ryby. Fish. Tak. Nieregularna liczba mnoga. Czy wyraz, jak już o zwierzętach rozmawiamy, wolf, czyli wilk. W liczbie mnogiej to będą wolves. Wolves przez V, nie? Pisane przez V. Tak jest. Right. Ale jeżeli da się to policzyć, no to ma liczbę pojedynczą, ma liczbę mnogą i możemy wtedy przed liczbą pojedynczą używać e oraz en.
Prościzna. Teraz musimy uważać troszeczkę, bo niektóre rzeczy będą zarówno policzalne, jak i niepoliczalne. I tutaj za przykład weźmiemy sobie wyraz chicken. 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 Już jestem confused trochę. Niepoliczalne i policzalne razem. No właśnie. At the same time. A co oznacza wyraz chicken, twoim zdaniem? Kurczak. Kurczak, czyli takie tam biegające, opierzone, małe po podwórku. Okej. No. I to jest rzeczywiście policzalne. Bo to jest kurczak, mamy jednego, takie możemy mieć, nie wiem, 100 kurczaków. Aha, czyli rozumiem, że chicken, niepoliczalne, będzie mięso, tak? Także chicken jako zwierzę rzeczywiście będzie policzalne. Więc jak zapytamy po angielsku, ile masz kurczaków na podwórku, w sensie? How many chicken do you have? How many chickens? Chickens, how many chickens do you have? Yeah, because we think it's more than one. So we usually say how many chickens, how many restaurants, how many films. Okay. Zwykle to pytanie będzie w liczbie mnogiej. Tak jest. Do you have? Ale jeżeli rzeczywiście to będzie jako mięso, rodzaj mięsa, jako substancja, no to wtedy zapytamy niepoliczalnie. Więc jak się zapytamy, hej, ile masz kurczaka w lodówce, tam nie wiem, jakieś zapiekanki czy coś, to zapytamy, how much chicken do you have? Yeah, how much chicken do you have? No i wtedy to jest takie podchwytliwe, jak nie wiecie, to brzmi tak samo. How many chickens? How much chicken? No niesamowicie zbliżona rzecz, tak. I niestety tych wyrażeń będzie kilka, więc nie ma się co zarzekać, że rzecz jest niepoliczalna i nie ma liczby mnogiej, bo mogą być sytuacje, w której ma. Okej. Tak jak wyraz fish, niestety też należy do takich wyjątków. Można powiedzieć fishes, czy wyraz na przykład hair. Hair. Włosy. Czy pamiętasz, Aniu, i ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, jak mówiliśmy, że jego włosy są blond na przykład? To robiliśmy tam his hair is, czy his hairs are? No, his hair is. His hair is. Tak jest. Czyli traktujemy to jako substancję. Niepoliczalne. No w zasadzie ciężko jest policzyć włosy, więc tutaj mogę się zgodzić. No właśnie, ta substancja na głowie jest blond. Ale jeżeli jesteśmy w restauracji i widzimy tam jakieś włosy, nie wiem, w jedzeniu, tak? I'm sorry, by the way. Ale wtedy powiemy właśnie I have 2 hairs in my soup. Czyli występuje również w liczbie mnogiej. Bo wtedy możemy je policzyć i wtedy są już policzalne. Tak jak zapowiedzieliśmy, przejdźmy teraz troszkę do gotowania. Wiemy, że przepis to było po angielsku recipe. Well done. Recipe. Good. To Ania się będzie mnie pytała, co potrzebujemy do tego przepisu. Ja odpowiem daną rzeczą bądź substancją, natomiast następne zadanie Ani będzie polegało na tym i twoje, słuchaczu, żebyś zapytała, ile tej substancji potrzebujemy. Okej? Czyli musimy wiedzieć, czy jest policzalna, czy niepoliczalna. Dokładnie tak. Zróbmy to sobie może na przykładzie chleba. Czyli zrobimy tak. Ania zapyta, czego potrzebujemy do tego przepisu. What do we need for this recipe? Good job. What do we need for this recipe? I'm gonna say, we need bread. I teraz zapytaj, Aniu, ile chleba potrzebujemy? How much bread do we need? Good job. How much bread do we need? No bo bread niepoliczalne. No i ja mogę odpowiedzieć, że potrzebujemy tam kilogram. We need 1 kilo of bread. Okej, no to teraz nasz przepis właściwy. Kartki w dłoń, zapisujcie przepis. On autentycznie na coś się składa. Alright. And yeah, let's try it all in English now. So, Aniu. What do we need for this recipe? We need flour. How much flour do we need? We need 1 kilogram of flour. What is dried yeast? In Polish, dried yeast means suszone drożdże. I zapytaj, jak dużo? How much dried yeast do we need? Great job. We need 21 grams of dried yeast. Okay, so what else do we need? We need sugar.
How much sugar do we need? We need 100 grams of sugar. What else do we need? We need milk. How much milk do we need? Great question. We need 500 milliliters of milk. Okay, so what else do we need? We need eggs. How many eggs do we need? Nice. We need 7 eggs. So what else do we need? We need oil. How much oil do we need? Good. We need 5 tablespoons of oil. What else? We also need vanilla sugar. How much vanilla sugar do we need? We need 10 grams of vanilla sugar. So what else do we need? We also need vodka. How much vodka do we need? We need 40 milliliters of vodka. What else? We also need lemon. This is... So is it how much or how many? How many? How many lemon do we need? How many lemons? How many lemons do we need? Right. How many lemons do we need? We need only half of a small lemon. Okay, so what else do we need? We also need salt. How much salt do we need? We need half a teaspoon of salt. What else? We need jam. How much jam do we need? A lot of jam. Okay. Dużo. And? Wait, what is jam? Jam. Tak jest, prosizna. Jam to jam. Surprise. Coś zaskoczenie. Right. I ostatnia rzecz na naszej liście niesamowitej. And anything else? Yes, we need frying oil. What is frying oil? Frying oil in Polish, it's olej do smażenia. Okay, so how much frying oil do we need? I think 1 liter of frying oil. And we can use rapeseed oil. Rapeseed oil? Yes, rapeseed oil. What is rapeseed oil? I think it's a very popular type of oil in Poland. It's called olej rzepakowy. Rzepakowy, okay. Rapeseed oil. All right. Great job, Aniu. Mam nadzieję, że zapisaliście przepis. Wysłajcie nam zdjęcia. Ambitnie. Ale przepis jak zrobić podamy dopiero za tydzień. No to musicie co z tymi poczekać. Składnikami zrobić? Musicie poczekać jeszcze. Tak. Ale przygotujcie składniki. Przygotujcie składniki. Lista jest długa. Ale dżem musicie koniecznie kupić. Jeżeli wiecie, czego dotyczy nasz przepis, no to brawa dla was. You are as happy as a clam when you are in the kitchen. Jako pracę domową proponujemy napisać dialog, w którym układacie listę zakupów spożywczych. Zapiszcie, jakie produkty chcecie kupić, a następnie pytajcie how much albo how many do we want to buy. Za tydzień poznamy więcej wyrazów związanych z gotowaniem i dowiemy się, jak podajemy przepisy ustnie. Pamiętajcie, aby dołączyć do nas na Facebooku już w czwartek, 30 stycznia o 18:30. That's all for today. Bye!